Przyznam, że jeśli chodzi o kryminały, zagadki czy tajemnice detektywistyczne, to w tych kwestiach można mnie określić jednym słowem. Debil! Słabo łączę wątki, kiepsko mi idzie rozwiązywanie takich rzeczy, ale postanowiłem jednak wziąć się za ten tytuł, a dokładniej z polecenia mojego dobrego przyjaciela, za co bardzo mu dziękuję. Mimo wszystko parę razy udało mi się tu ogarnąć, kto to zrobił i jak zrobił, a jest tu tego sporo. Pora więc, bym opowiedział wam o Game Deck, a zatem witajcie we wrażeniach z... Tytuł ten został mi przedstawiony przez przyjaciela jako coś, co wymaga pomyślenia oraz łączenia wątków, bo mimo wszystko gramy detektywem, czyli tytułowym game deckiem, który rozwiązuje tajemnice kryminalne czy detektywistyczne w grach. Tak, dobrze słyszycie, w grach. Pytanie więc brzmi, jak to w ogóle wygląda? A zatem wybieramy sobie na początku postać czy też awatar, którym będziemy się poruszać w grze i budzimy się w Warsaw City. Także duma Polaka, bo gra dzieje się w Polsce. Tytułowi detektywi zajmują się sprawami w grach, a dokładniej wchodzą do specjalnych maszyn, które przenoszą ich do wirtualnych światów, gdzie technologia jest na takim poziomie zaawansowania, że czujemy zapachy, dotyk, słyszymy wszystko dokładnie. No, jakbyśmy tam byli naprawdę. I niestety zdarzają się tam takie rzeczy jak ataki hakerskie, dziwne zjawiska w postaci nadmiernego zmęczenia ludzi po używaniu maszyn, czy nawet brak możliwości wylogowania się z gry. Brzmi to jak anime Sword Art Online albo Log Horizon, co nie? Dla przykładu, naszą pierwszą sprawą w grze jest dowiedzieć się, gdzie przebywa syn bogatego jegomościa i dlaczego nie może wyjść z gry. Odpięcie go od maszyny sprawi, że jego mózg się ugotuje, więc nie możemy tego zrobić. Najpierw próbujemy dowiedzieć się czegokolwiek od jego kumpla, któremu udało się wylogować i z którym musimy ostrożnie porozmawiać, czyli użyć perswazji oraz odpowiednich opcji dialogowych. Gdy się tego dowiemy, to wchodzimy do gry i tam szukamy czegokolwiek, by dowiedzieć się, gdzie jest syn bogacza oraz dlaczego nie może wyjść. No i teraz, w jaki sposób szukamy poszlak i jakie mamy do tego narzędzia? Nasza postać ma swoje drzewko rozwoju i wraz ze zbieraniem punktów za dobrze przeprowadzone śledztwa możemy odblokowywać nowe umiejętności, jak hakowanie czy lepsza perswazja. To jest jednak tylko jeden aspekt, bo umiejętności umiejętnościami, ale musimy też szukać różnych przedmiotów, rozglądać się po zaułkach czy rozmawiać z innymi graczami, a nawet NPC-tami, by zbierać informacje. Kiedy pozbieramy już dane, trafiają one do specjalnego miejsca w menu. Widnieją tam konkretne pytania, na przykład gdzie jest syn bogacza oraz dlaczego nie może wyjść z gry. Na podstawie zebranych poszlak otrzymujemy kilka możliwych odpowiedzi i musimy wytypować tę właściwą, by móc pchnąć progres do przodu. Gdy odpowiemy na wszystkie potrzebne pytania, dochodzimy do ostatecznych wniosków. Oczywiście czasem trzeba długo pomyśleć, by poprawnie je wysnuć i zwyczajnie umieć łączyć fakty, bo ja w pewnym momencie totalnie dawałem dupy. Tyle jeśli chodzi o mechanikę gry i o to, jak to wygląda w kwestiach detektywistycznych. A co ze światem czy mapą? Obszary to zamknięte lokacje, które nie są zbyt duże. Prócz gier, w których będziemy się poruszać, znajdą się także miejsca poza wirtualnym światem, jak nasze mieszkanie, biura czy slumsy. Nie będzie tu jednak za wiele zwiedzania, jeśli chodzi o na przykład znajdźki, bo po prostu nie ma tu za dużo do roboty pod tym względem. Skupiamy się stricte na śledztwach, także jeśli ktoś myślał, że będzie mógł tu swobodnie poeksplorować, to może się zawieść. Rozgrywka nie jest też zbyt dynamiczna, plus nie ma tu za dużo momentów, w których musimy pod presją czasu wybrać jakąś odpowiedź. Albo było ich mało, albo wcale, szczerze już nie pamiętam. Tutaj raczej możemy na spokojnie zwiedzać lokacje i poszukiwać tego, czego potrzebujemy. Nie ma tu więc porywającej akcji, choć bywają dość ciekawe i emocjonujące wydarzenia. No i zabawne, bo chociażby pierwsza gra, w której wylądujemy, to świat z elementami BDSM, więc produkcja dobrze się zaczyna. Sama historia czy fabuła to aspekt, o którym za wiele wam nie opowiem, bo jest ona dość pogmatwana, a sam wątek główny dość późno zostaje nakreślony. Więc początek czy kilka pierwszych godzin to po prostu rozwiązywanie różnych mniejszych spraw. Główna intryga rozwija się z czasem, choć przyznaję, że już od początku mamy do czynienia czy też słyszymy o jakimś kulcie lub tajemniczym drzewie, którego wątek rozbuduje się w późniejszym etapie. I tu przyznam bolesną kwestię.
Historia była dla mnie dość nudna. Rozwiązywanie zagadek, rozmawianie z ludźmi, szukanie poszlak i tym podobne było przyjemne i ciekawe, ale sama fabuła i jej finał okazały się dla mnie mało satysfakcjonujące i po prostu nieciekawe. Choć doceniam i szanuję złożoność całej opowieści oraz głównej postaci, tak nie potrafiłem w pełni się w to zaangażować. W pewnym momencie bywało to dla mnie wręcz męczące. Ogólnie cały ten system dedukcji, przechodzenia z gry do gry i rozwiązywanie spraw to dla mnie zajebisty pomysł. Nie kojarzę innej takiej produkcji z podobnym motywem, ale problem tkwi w tym, że otoczka fabularna jest dla mnie zwyczajnie mało interesująca. Mimo to grało mi się całkiem przyjemnie, bo gdzieś tam pojawiały się zagwozdki czy przemyślenia typu kto to zrobił, dlaczego to zrobił, jak to zrobił. Momentami odpowiedzi nie są aż tak oczywiste, przez co warto jeszcze raz popatrzeć na dowody i zastanowić się, jakie jest prawdziwe rozwiązanie. Czy są w sumie jakieś inne minusy prócz historii, o której wspominałem? Nie miałem z grą większych problemów, choć raz trafiłem na dość poważny błąd, przez który coś zepsuło się w dialogu i nie mogłem kontynuować rozmowy. Mimo że klikałem opcje dialogowe, nic się nie działo i musiałem wczytać zapis, w efekcie tracąc trochę progresu. A tak poza tym nie uświadczyłem bugów czy crashy. Ten tytuł to ciekawa produkcja, która ma zajebisty motyw i mechanikę, ale cierpi, w mojej opinii, na mdłą historię. Rozwija się ona dość powoli, a jej ostateczne rozwiązanie jest mało satysfakcjonujące, mimo że gra oferuje kilka zakończeń. Ja zjebałem tak bardzo, że trafiłem w sumie na to najgorsze, bo do reszty nie spełniłem odpowiednich warunków. Być może inne zakończenie zmieniłoby moje wrażenia, ale szczerze raczej w to wątpię. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie jest dobrze. Prócz tego jednego błędu, który mi się zdarzył, wszystko jest git. Audio to aspekt, który nie zapadł mi jakoś szczególnie w pamięci, więc tutaj raczej się nie wypowiem, bo nie pamiętam z gry ani jednej ścieżki dźwiękowej. Gameplay był ciekawy, angażujący i zachęcał do przemyśleń oraz ostrożnych decyzji. Jednakże mdła fabuła sprawiła, że ciężko mi było w ten tytuł wejść głębiej. Grafika była przyjemna dla oka i fajnie oglądało się różne style czy miejsca, od gry z BDSM po farmę aż po architekturę Azji, a dokładniej Japonię albo Chiny, nie jestem pewien. Poleciłbym ten tytuł osobom, które lubią kryminały czy zagadki detektywistyczne. Osoba, która w takich kwestiach jest tak słaba jak ja, może mieć spory problem z ogarnięciem, co tu się dzieje. Może nawet czasem klikać byle co, jeśli chodzi o dedukcję, byleby tylko pchnąć fabułę do przodu, a nie na tym rzecz polega w tym tytule. Nie sądzę, bym kiedykolwiek wrócił do tej gry, ale przyznaję, że była to ciekawa podróż, która dobitnie uświadomiła mi, jak bardzo jestem słaby w rozwiązywaniu zagadek. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania.